Oto domowa mielonka w 100% szynki. Rodzaj domowej kiełbasy wykonanej w szynkowarze. Otoczona prażoną, suszoną cebulką pachnie i smakuje cudnie. W filmie opowiadam, jak ją zrobiłem. Zapraszam. Witam Was serdecznie. Kolejne szybkie działania na szynkowarze i wędlina domowa parzona wykonana właśnie w tym urządzeniu. Szynkowar w płaszczu wodnym już tam czeka, jeszcze zapakowany, ale potrzebny będzie mi dopiero za jakiś czas. Więc jeszcze go nie wyciągam. Na razie muszę zmielić mięsko i mam tutaj 1,1 kg szynki. To się powinno do szynkowara zmieścić. Wykonam sobie wędlinę, którą zmielę całkowicie na sitku 8 mm i po przyprawieniu otoczę ją osłonką z przypraw. Takich handlowych osłonek ostatnio dostać nie można, więc ja sobie zrobię własną. Zrobię ją z papieru do pieczenia, który posmaruję smalcem cienko, ale na tyle grubo, żeby coś się do tego smalcu mogło przykleić. I to, co będę przyklejał, to mam tutaj prażoną, suszoną cebulkę i pieprz. Najpierw tą prażoną, suszoną cebulkę muszę jakoś rozgnieść i albo to zrobię w moździerzu, albo na chwilę do młynka wrzucę, żeby to były jednak drobniejsze kawałeczki niż takie, jak tutaj mam. No i potem po rozdrobnieniu dodam do tego pieprz, zmieszam te dwa składniki i będę to na nasmarowany smalcem papier rozsypywał. Mięso po zmieleniu przyprawię mieszaniną soli zwykłej i peklującej 17 g na kilogram, łyżeczką pieprzu mielonego czarnego i łyżeczką czosnku. To wszystko pozostaje mi teraz to rozporcjować, zmielić i wziąć się za robotę. Może miskę dam mniejszą, bo trochę za dużą przygotowałem. No i jeszcze po deskę muszę iść. Resztę w narracji. Szynkę kroję na plastry, a następnie na mniejsze kawałki, które zmieszczą się w maszynce. Całość mielę przez sitko 8 mm. Dzieje to się bardzo szybko. Pozostaje tylko dodać przyprawę i wymieszać. Dalsze działania zaczynam od przygotowania szynkowara. A następnie biorę się za przygotowanie osłonki. Smaruję papier smalcem i posypuję przyprawami. Teraz zmielone mięso muszę uformować w walec, który będzie pasował rozmiarami do osłonki, więc także do szynkowara. Zawijam mięso w osłonkę i umieszczam w szynkowarze. Po dobroci nie chcę wejść, więc używam starego sposobu, czyli za pomocą trzonka łyżki wpuszczam powietrze na spód szynkowar. Teraz wchodzi zdecydowanie łatwiej. Ubijam i zamykam szynkowar. Zostawiam go na parę godzin, a po tym czasie przygotowuję kuchenkę i płaszcz wodny do obróbki termicznej. Wlałem wody i założyłem kołnierz. Wsadziłem termometr do pomiaru temperatury wody, a gdy przekroczyła ona 50 stopni, można już wkładać szynkowar. Wodę w płaszczu utrzymuję w czerwonym polu, czyli 80-85 stopni, a temperatura w szynkowarze rośnie powoli. Cel to 70 stopni Celsjusza i na pewno zostanie osiągnięty przed upływem 2 godzin. Wtedy szynkowar można wyjąć i odstawić w chłodne miejsce, żeby wystygł, a następnie schować do lodówki. Dzień następny. Czas spróbować. Na docisku mam trochę galaretki.
Teraz trzeba tylko znaleźć końcówkę osłonki i ją zdjąć. Przyprawy, które na niej były, przeniosły się na mielonkę. Ulegam pokusie i galaretka znika. Tak wygląda w przekroju moja domowa kiełbasa z szynkowara. Ależ to pachnie, ojejku. No gadać mi się nie chce, tylko bym jadł. Jest tu charakter, tak jest. Jest to wyraźnie, że tak powiem, pieprzowo. Pikantność pieprzowa jest naprawdę wyraźna, ale to jest zewnętrzna powłoka, zewnętrzny plasterek, więc pewnie tutaj w drugim ukrojonym już tak nie będzie. No, tu jest łagodniej. No dobra, muszę coś powiedzieć, bo nie mogę przestać jeść. Jest smacznie, jest bardzo aromatycznie. Bardzo aromatycznie. Ta zewnętrzna powłoczka robi robotę. Jest tutaj dużo smaku, dużo aromatu. Trochę galaretki. Aromat i smak cebulki, no naprawdę, naprawdę robi tu robotę. Uwielbiam ten dodatek. Co mogę powiedzieć? No spróbujcie sami. Po prostu spróbujcie sami. Szynkowar to naprawdę ogromne, ogromne możliwości. Można w środek wymyślić sobie jeden aromat i smak. Można zrobić właśnie osłonkę, tak jak ja zrobiłem, i nadać charakteru z zewnątrz. Mogą to być kontrasty, mogą być takie, że się spinają lub się rozbiegają, w zależności od tego, co kto lubi. To jest naprawdę bardzo dobre, aż się trudno mi powstrzymać. Ja się cieszę, bo zaraz z tego będę miał jakieś jedzonko poranne. Was zachęcam do wyrobów domowych wszelkich. Jak nie macie możliwości postawić sobie wędzarnię, czy to obszarowych, czy to finansowych, to szynkowar jest bardzo prostym narzędziem i według mnie powinien być w każdym domu. Nawet w pokoju akademickim dałoby się taką wędlinę zrobić. Jak się podobało, poproszę o kciuki w górę. Pytania, komentarze bardzo mile widziane. Zasięgi i algorytmy to lubią, więc z góry za to wszystko dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej! Chcesz więcej filmów o domowych wyrobach z szynkowara? To kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Znajdziesz tam inne sprawdzone przepisy. Zapraszam.